Cześć! W tym filmie odwiedzamy jedno z najbardziej imponujących miast starodawnej cywilizacji. Miasto Angkor, tysiącletnią perłę dawnego Imperium Khmerskiego, w którym znajduje się największa świątynia na świecie, Angkor Wat. I udajemy się na nocną przejażdżkę do Siem Reap. Zapraszam. Dzień dobry! Zaczynamy dzień. Wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie i zamówiliśmy tuk-tuka. Jedziemy zobaczyć kompleks Angkor. Takiego tuk-tuka, czy też normalną taksówkę można zamówić z popularnej w Azji aplikacji Grab, działającej na takich samych zasadach jak Bolt czy Uber, gdzie z góry jest określona cena za kurs. Rozliczenia dokonuje się gotówką kierowcy lub bezgotówkowo przy pomocy podpiętej do apki karty, np. Revoluta. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zwrócić uwagę na pewną kwestię, która będzie istotna w kontekście dzisiejszego materiału. Przypuszczam, że każdy słyszał o Angkor Wat, ale już niekoniecznie każdy wie, na czym polega różnica pomiędzy samym Angkorem bez VAT, a wspomnianym Angkor Wat. I bynajmniej nie chodzi o kwestie podatkowe. Angkor to było główne miasto Imperium Khmerskiego, na terenie którego dziś będziemy, i znajduje się tu wiele różnych zabytkowych świątyń, które mają nawet 1000 lat. Natomiast Angkor Wat to jedna z nich, ta największa i najważniejsza. Odwiedzając którąkolwiek ze świątyń, należy pamiętać o właściwym ubiorze. Ramiona muszą być zakryte, spodnie niekoniecznie muszą być do kostek, ale przynajmniej na tyle długie, by zasłaniały kolana. Przy okazji zaznaczam, że materiał ten jest kontynuacją naszego pobytu w Kambodży i jeśli interesuje Was coś więcej niż starożytna architektura, to zachęcam, by zacząć od poprzedniego filmu, jeśli jeszcze nie widzieliście. Zobaczycie tam relacje z naszego przyjazdu do Siem Reap, prezentację hotelu, w którym się zatrzymaliśmy i wyjątkowe rybackie wioski nad jeziorem Tonle Sap. A dziś skupimy się na jednych z najbardziej imponujących zabytkowych budowli na świecie. Kompleks Angkor jest gigantyczny, nie dziwi zatem, że bilety umożliwiające wejście na jego teren sprzedawane są nawet w opcji tygodniowej. My kupiliśmy ten 3-dniowy w cenie $62 od osoby, bo na zwiedzanie kompleksu mamy przeznaczone 2 dni. Wysiedliśmy pod świątynią Ta Prohm. Kurs tuk-tukiem spod naszego hotelu kosztował $5. Świątynia ta jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych tutaj i też najbardziej turystycznych, a to za sprawą filmu Tomb Raider z Angeliną Jolie z 2001 roku, do którego nakręcono tu jedne z najbardziej charakterystycznych ujęć. Zaczniemy od niej, a później będziemy zapuszczać się do tych mniej popularnych miejsc, w których ludzi niemal w ogóle nie będzie, a atrakcyjność ich wcale nie będzie mniejsza. No, tak jak mówiłem, to jedna z tych najbardziej turystycznych świątyń. Lara Croft zrobiła swoje i ludzi ciągnie tu z całego świata, a miejscem kulminacyjnym jest to charakterystyczne drzewo, które większość z nas na pewno kojarzy z filmu. Oto widoczne teraz za plecami Lary. Oczywiście takich miejsc jest tutaj więcej. Kilka ujęć zostało też nakręconych z wykorzystaniem innych świątyń. My tą już opuszczamy i udajemy się do następnej. To, co widzieliście na nagraniach, to zaledwie jej wycinek. Te świątynie są naprawdę ogromne i trzeba przygotować się na sporo chodzenia i nie obędzie się też bez jakiegoś środka transportu. Można powiedzieć, że są 3 sposoby na przemieszczanie się pomiędzy nimi. Pierwszy to taki, na który zdecydowaliśmy się dziś, czyli te w miarę bliskie odległości będziemy pokonywać pieszo, tak jak teraz, gdy idziemy do kolejnej świątyni. A tam, gdzie będzie za daleko, to skorzystamy z tuk-tuka. Drugi sposób to wynająć sobie takiego kierowcę na cały dzień tylko dla siebie, lub wypożyczyć skuter i przemieszczać się samodzielnie, co też uczynimy jutro.
Każdy z tych sposobów ma swoje wady i zalety, a który według nas jest najlepszy, to powiemy później. Teraz weszliśmy na teren świątyni o nazwie, którą przed chwilą widzieliście na ekranie. Podobnie jak ta poprzednia z Tomb Raidera, zbudowana została na przełomie XII i XIII wieku. Budowano je z precyzyjnie przygotowanych wcześniej kamiennych bloków. Wiele z nich szczegółowo zdobiono i układano, tworząc ściany i sklepienia, bez użycia jakiejkolwiek zaprawy. Ta świątynia w sporej części jest w ruinie z powodu słabej jakości piaskowca, którego użyto kiedyś do jej budowy. Ale to, co jest najpiękniejsze, poza nią samą, bo klimat tych budowli jest jedyny w swoim rodzaju, to wręcz marginalne zainteresowanie ze strony turystów. Prawie nikogo tu nie ma. Większość ludzi przyjeżdża tu odhaczyć tylko te najpopularniejsze świątynie z tą najważniejszą na czele, czyli Angkor Wat. Bardzo popularne są wycieczki zorganizowane z Tajlandii. Przywożą cię tu autokarem na jedną noc i zwiedzasz w grupie z przewodnikiem kilka obiektów. Widzieliśmy zarówno autokary na parkingu, jak i takie grupy już w środku w świątyni Tomb Raidera. Wielka szkoda, bo według nas te najpiękniejsze perełki kompleksu Angkor, rozsiane gdzieś z boku, większość ludzi pomija. Szkoda dla nich, bo dla nas to w sumie dobrze. Hello, hello. Zamówiliśmy kolejnego tuk-tuka i jedziemy dalej. Wysiadamy pod dość wyjątkowo usytuowaną świątynią, bo znajduje się na środku sporego zbiornika wody. I w sumie ten pomost prowadzący na wyspę jest tu najbardziej widowiskowy. Sama wyspa nie zrobiła na nas dużego wrażenia. Pod koniec filmu opublikujemy nazwy świątyń, które według nas były tymi najładniejszymi. Do następnej świątyni idziemy pieszo, choć nie jest to tak blisko, jak nam się wydawało. Jeszcze chwilę dreptamy i w końcu zaczyna się aleja prowadząca do kolejnego cudu dawnej cywilizacji. Tutaj nie operuje się mniejszymi jednostkami niż hektary, wszystko jest ogromne. Pokonujemy długą aleję, a gdy już wydaje się, że jest to ta właściwa świątynia, okazuje się, że to ledwie brama, monumentalna, stanowiąca zapowiedź czegoś znacznie większego. Człowiek robi się tu bardzo mały w obliczu tych potężnych budowli. Większość z nich może nie jest bardzo wysoka, ale są bardzo rozległe, gdzie za kolejną ścianą, kolejnym przejściem jest następne i kolejne i tak dalej. A ktoś taki jak ja, którego wielkim marzeniem było odwiedzić to miejsce, zachowuje się jak maniak z podkręconym na maksa ADHD. Wszędzie muszę wejść, zaglądnąć w każdy róg, sprawdzić każdy korytarz, normalnie jak dziecko w jakimś Legolandzie. Świątynia, w której się znajdujemy, mimo że jest bardzo zrujnowana, to z pewnością jest jedną z najciekawszych tutaj. Jest też uważana za jedną z najważniejszych. Wybudowana została z polecenia króla Jayavarmana VII, o ile dobrze to wymawiam, uważanego za najpotężniejszego z monarchów khmerskich. Za jego panowania nastąpiła imponująca rozbudowa miasta Angkor. Świątynie, które dziś odwiedziliśmy, to jego zasługa, ale to nie wszystkie. Przyczynił się on również do wprowadzenia szeregu innowacji, jak wyjątkowo złożony system kanałów wodnych oraz zbiorniki gromadzące wodę na czas pory suchej. Pozwalało to na obfite uprawy i zbiory ryżu nie raz, a 3 razy w ciągu roku. Kanały pełniły też funkcje transportowe, a zbiorniki funkcje stawów hodowlanych dla ryb. Imperium przeżywało wówczas prawdziwy rozkwit, a świątynia, w której się znajdujemy, była prawdopodobnie jego siedzibą podczas budowy Angkor Thom, ostatniej stolicy Imperium Khmerskiego, wraz ze świątynią Bayon, do której zaraz się udamy. Pod niektórymi świątyniami trzeba uważać na małpy, które mogą próbować nam coś ukraść, a niekiedy nawet bezczelnie wyrwać. Przed nami świątynia Bayon, perła Angkor Thom, stolicy kompleksu Angkor, przez wielu uznawana za drugą najważniejszą w całym kompleksie, zaraz za słynną Angkor Wat i zarazem główną siedzibę króla Jayavarmana VII.
Świątynię Tapron, od której dziś zaczęliśmy, dedykował on swojej matce Tason, którą odwiedzimy jutro, swojemu ojcu. Natomiast tą, w której teraz jesteśmy, o nazwie Bajon, zadedykował swojej żonie. Świątynia ta jest niesamowita, zdobiona licznymi, wyrzeźbionymi twarzami. Kogo one przedstawiają? Badacze spierają się na ten temat. Jedni twierdzą, że symbolizują oblicza wspomnianego króla, inni, że hinduskiego boga Brahmy, a jeszcze inni, że to twarze Buddy, ponieważ Jayavarman był pierwszym kmerskim królem oddanym buddyzmowi. Świątynia jest naprawdę imponująca, posiada kilka poziomów, ale te wyższe niestety były niedostępne podczas naszej wizyty. Świątynie, które dziś odwiedzamy, powstały w czasie panowania jednego z władców i można powiedzieć, że są jednymi z nowszych tutaj. Pochodzą z przełomu XII i XIII wieku. Ale wszystko zaczęło się dużo wcześniej. To, co dziś nazywamy kompleksem Angkor, było kiedyś głównym miastem dawnego Imperium Kmerskiego, którego budowę rozpoczęto w VIII wieku. My teraz cofniemy się nieco w czasie, do jego początków, ponieważ idziemy zobaczyć dużo starszą świątynię powstałą pod koniec wieku IX. Tak, żeby łatwiej było się w tym połapać. To dawne Imperium Kmerskie zajmowało obszar nie tylko obecnej Kambodży, ale też sporą część Tajlandii, niemal cały Laos i część Wietnamu. Głównym miastem tego imperium był Angkor, który rozciągał się na obszarze 1000 km², a wewnątrz Angkoru znajdowała się jego stolica, najważniejsza część miasta. Przed chwilą byliśmy w świątyni, która stanowiła centrum takiej stolicy, z tym, że była to ostatnia stolica przed upadkiem imperium. Natomiast świątynia, do której idziemy teraz, była centralnym punktem starej stolicy funkcjonującej dużo wcześniej i zarazem główną świątynią kompleksu Angkor, zanim powstał Angkor Wat, do której pójdziemy jutro. Obecnie świątynia ta słynie z pięknych zachodów słońca, które można podziwiać z jej szczytu. Spodziewaliśmy się tego, że nie będziemy tu sami, ale jednocześnie łudziliśmy się, że może nie będzie tak źle. Ale jak to bywa, nadzieja umiera ostatnia. A w tym momencie to już umarła ona całkowicie, ale skoro się tu pofatygowaliśmy, to głupio było tak nie zostać na ten zachód. Było to nasze najgorsze doświadczenie z całej Kambodży. Tłum jak na jakimś koncercie. Chyba wszyscy, którzy tego dnia zwiedzali Angkor, wpadli na ten sam pomysł. A sam zachód jakiś wyjątkowy nie był. Na pewno byśmy tego nie powtórzyli i nie polecamy. Kolejny dzień zaczynamy tak jak widzicie, kapeczkę wcześniej. Ale to dlatego, że chcemy zobaczyć ten podobno niesamowity wschód słońca nad najważniejszą świątynią całego kompleksu, czyli Angkor Wat. Ponownie wypożyczyliśmy skuter z naszego hotelu, by przekonać się, jak sprawdzi się taki sposób przemieszczania pomiędzy świątyniami. Co na duży plus, to wszystkie parkingi kompleksu są oficjalnie darmowe, choć można postawić małą gwiazdkę przy tym pod Angkor Wat. Jest tam dużo miejscowych, udających parkingowych i zbierających opłaty. Do nas też podeszli. Nie chcieliśmy się już wykłócać o swoje racje, bo kwota jaką chcieli to była równowartość raptem 2 złotych. Na innych parkingach takich praktyk już nie zaobserwowaliśmy. Pewnie myślicie, że nic nas nie nauczył wczorajszy zachód słońca, skoro idziemy do najbardziej ikonicznego miejsca, z jakiego można w Kambodży przywitać nowy dzień. Spokojnie, tutaj już żadnych złudzeń nie mamy, wiemy, że będzie gęsto. Chcemy jednak przekonać się, czy faktycznie warto. Angkor Wat jest największym kompleksem świątynnym na świecie. Jego nazwa oznacza miasto świątyń. Nie jest tu ani najstarszą, ani najnowszą budowlą, ale jest największą i najważniejszą. Powstał w połowie XII wieku jako świątynia hinduistyczna poświęcona bóstwu Wisznu. Później stopniowo przekształcony w świątynię buddyjską. Jest nie tylko miejscem kultu religijnego, ale też monumentalnym symbolem potęgi Imperium Kmerskiego.
No niestety, taki tłum odbiera sporo magii temu miejscu. Szczerze mówiąc, w takich okolicznościach nie uważam tego wschodu słońca nad Angkor Wat za coś wyjątkowego. Moim zdaniem rozsądniej byłoby zacząć dzień od innych świątyń, bo tam o tej porze prawie nikogo nie będzie, skoro wszyscy są tutaj. Gdy tylko słońce wyłoniło się z nad horyzontu i otwarto bramy świątyni, to cały ten tłum z polany ruszył do środka, a my chcąc nie chcąc razem z nim. Obstawiam, że za 2 godziny będzie tu znacznie luźniej. Mimo to nie potrafiłem opanować zachwytu. Jest to ogromne i wspaniałe arcydzieło khmerskich budowniczych, ale tą wielkość dobitnie czuć dopiero po wejściu do środka. Korytarze ciągną się w nieskończoność, podobnie jak liczne schody, którymi wchodzi się na coraz to wyższe piętra. Najwyższa wieża ma 65 metrów wysokości, ale co jest niesamowite, to bardzo szczegółowe odniesienia astronomiczne. Ściany świątyni są idealnie zwrócone w kierunku 4 stron świata, a w dniu równonocy słońce wschodzi dokładnie nad centralną wieżą. Imponuje też ilość zdobień na ścianach i pieczołowitość, z jaką zostały wykonane. Opuszczamy powoli Angkor Wat i udajemy się do świątyni, która stała się moją ulubioną spośród wszystkich przez nas odwiedzonych. Ale wcześniej musimy wrócić na parking po skuter. I tutaj pojawia się taki drobny minus podróżowania własnym środkiem transportu. Angkor Wat, jak i wiele innych świątyń kompleksu, jest bardzo rozległa i bardzo często posiadają 2 przeciwległe wejścia. Idealny sposób zwiedzania to przejście przez świątynię, co uwierzcie mi, potrafi zająć sporo czasu i opuszczenie jej wyjściem po drugiej stronie. Niestety skuter wymusza na nas powrót tą samą drogą. W takich sytuacjach wygrywa forma przemieszczania się, z której korzystaliśmy wczoraj, lub wynajęcie kierowcy z tuk-tukiem na cały dzień, który wysadzi nas z jednej strony, a z drugiej będzie czekał, by nas odebrać. Namiar na takiego kierowcę proponowano nam w hotelu. Oferowali się również kierowcy stojący na parkingach pod świątyniami. Ceny za cały dzień wahały się zazwyczaj od 20 do 30 dolarów i wydaje się to najbardziej efektywne, zwłaszcza, że taki kierowca może wysadzić was pod samym wejściem do świątyni, a parkingi, gdzie parkuje się skuter, czasami są nieco oddalone. Ale skuter na pewno będzie najtańszą opcją zwiedzania, bo ten kosztował nas 12 dolarów za cały dzień i też jest to frajda jeździć sobie samemu po tych drogach. Nasz dzisiejszy plan zwiedzania skuterem będę dla odróżnienia zaznaczał niebieskim kolorem. Robimy sobie krótką przerwę. Z racji wczesnego wyjścia i niemożliwości skorzystania z hotelowego śniadania, obsługa przygotowała nam takie na wynos, które o 5 rano wydała nam pani na recepcji. Także raz jeszcze polecamy ten hotel. Jego nazwę, jak i wszystkie istotne informacje znajdziecie w opisie pod tym filmem. A oto i ona, moja ulubiona świątynia spośród wszystkich, które odwiedziliśmy. Nie jest bardzo okazała, ale biła od niej jakaś taka wyjątkowa energia, która na mnie działała. Szkoda, że gonił nas czas, bo chętnie spędziłbym tutaj nawet kilka godzin. Kolejna zaleta, praktycznie zerowe zainteresowanie ze strony odwiedzających. Oprócz nas spotkaliśmy tu tylko jedną parę. Panowała tu taka wspaniała cisza, przerywana jedynie przyjemnymi odgłosami przyrody. Świątynia ta jest kolejną, która została wybudowana przez króla Jayavarmana VII, o którym opowiadałem wczoraj. To ta, którą poświęcił on swojemu ojcu. Stoi ona w otoczeniu drzew dających dużo cienia. Sprawia też wrażenie takiej schowanej przed wszystkimi, gdzie można poczuć się jak odkrywca eksplorujący porzucone ruiny w środku dżungli. Jedziemy do kolejnej świątyni. Tu znowu cofniemy się w przeszłość jeszcze bardziej, aż do wieku X.
Świątynia ta poświęcona została hinduskiemu bogu Shiva. Jest masywna i dominująca, patrząc na nią czuć jej ciężar, na który składają się tysiące kamiennych bloków. Od razu nasunęło mi się skojarzenie z Wielką Piramidą w Gizie, którą też miałem okazję podziwiać z bliska, a nawet wejść do jej wnętrza. Oczywiście ta świątynia nie jest aż tak duża, ale i tak jest to kolejny olbrzym manifestujący potęgę dawnego imperium. Ale żeby nie było monotonnie, to na chwilę porzućmy wielkość na rzecz drobiazgowości, bowiem udamy się teraz nieco dalej do świątyni bardzo wyjątkowej. Przypominam, że całe miasto Angkor zajmowało niegdyś powierzchnię około 1000 km². Obecnie to, co się zachowało, rozproszone jest na powierzchni 400 km², czyli 40 000 hektarów, a my jak dotąd kręciliśmy się w samym centrum, skupiającym te największe i najważniejsze świątynie. Pokonamy teraz tak trochę ponad 20 km, by zobaczyć coś podobnego, ale wyraźnie innego. I tutaj skuter sprawdza się wyśmienicie, jest też nieco szybszy od tuk-tuków, które ogólnie jeżdżą bardzo wolno. Pierwszego dnia w Kambodży wypożyczyliśmy Hondę Click 125. Tym razem zwolniła się Honda PCX 125, z czego bardzo się cieszę. Mimo takiej samej pojemności ten model zdecydowanie bardziej do mnie przemawia. Miałem okazję jeździć już kilkoma Clickami i kilkoma PCX-ami, które są większe i wygodniejsze i w mojej opinii lepiej się prowadzą. Mówię to z perspektywy faceta, bo panie, zwłaszcza te drobniejsze, myślę, że lepiej poradzą sobie na mniejszym Clicku. No i jesteśmy. Świątynia ta, na tle tego, co już zobaczyliśmy, sprawia wrażenie takiej mini świątyni. I co istotne, nie została ona wybudowana przez żadnego z władców, tak jak to było w przypadku każdej odwiedzonej przez nas do tej pory. Powstanie tej świątyni przypisuje się osobistościom dworskim z bliskiego otoczenia króla, mianowicie 2 jego doradcom. Nie postawili oni na wielkość, ale na wyjątkowo piękne i precyzyjne zdobienie, od którego ciężko oderwać wzrok. Coś niesamowitego, zwłaszcza, że jest to 1000-letnia budowla. Powstała w X wieku i poświęcona została hinduskim bogom. Myślę, że to dobry czas, by zadać sobie pytanie, dlaczego tak potężne i nowoczesne jak na tamte czasy imperium upadło. Postaram się na to odpowiedzieć w drodze powrotnej, ale najpierw szybkie zakupy. Nabywamy lokalny towar, cukier palmowy, powszechnie używany tutaj. Tym samym zaczynamy już powoli gromadzić różne wyroby z Azji. Po coś ten dodatkowy bagaż rejestrowany na lot powrotny w końcu mamy, a że czeka nas jeszcze tydzień na północy Tajlandii, to myślę, że uda się go zapełnić. Zresztą co ja mówię, jestem tu ze swoją kobietą, uda się na pewno. Okej, kierujemy się jeszcze rzucić okiem na jedną świątynię, ale to już nie będę opowiadał, zobaczycie na przebitkach. Wróćmy teraz do wielkiego Imperium Khmerskiego i jego upadku. Imperium Khmerskie było olbrzymie, a jego sercem było miasto Angkor, przez wielu badaczy uznawane za największe miasto na świecie w tamtych czasach, zajmujące powierzchnię 1000 km² i liczące około 1 000 000 mieszkańców. Dla porównania Londyn liczył wtedy nie więcej niż 40 000, a Paryż szacuje się na niecałe 100 000. I to właśnie upadek Angkoru stał się upadkiem całego imperium. Przyjmuje się, że śmierć króla Jayavarmana VII w 1218 roku to początek tego procesu. Kolejni władcy nie byli już w stanie mu dorównać i utrzymać imperium w sile. System zbiorników i kanałów wodnych Angkoru był czymś, co napędzało rozwój miasta, ale nieustanna rozbudowa i skomplikowanie tego systemu doprowadziły w konsekwencji do utraty kontroli nad nim. Dużą rolę odegrały zmiany środowiskowe, które postępowały na przestrzeni dziesięcioleci wskutek wysokiej ingerencji w okoliczną przyrodę. Masowa wycinka drzew doprowadziła do erozji i wyjałowienia gleby. Podczas intensywnych opadów była ona wymywana i zamulała kanały, które wylewały i wysychały. System irygacyjny stał się niewydolny, a uprawy przynosiły coraz mniejsze plony.
Zbiegło się to z coraz dłuższymi porami suchymi i gwałtownymi monsumami, które zaczęły nawiedzać te rejony, co w konsekwencji doprowadziło do poważnego niedostatku żywności, a nawet klęski głodowej. W tym samym czasie sąsiadujące królestwa rosły w siłę, a Imperium Kmerskie coraz bardziej traciło pozycję centrum handlowego. Nasilały się też wrogie ataki sąsiadów, a ludność coraz bardziej wycofywała się na południe. Najazd Tajów w 1431 roku, zakończony splądrowaniem miasta Angkor, uznaje się za definitywny upadek imperium, które straciło pozycję lidera, stając się graczem drugoplanowym, a z czasem już było tylko gorzej. Warto pamiętać, że świątynie, których pozostałości możemy dziś oglądać, pełne były drogocennego wyposażenia, które zostało wtedy rozkradzione. Dziś widzimy tylko kamień, który dzięki swojej sile przetrwał. Zdecydowana większość zabudowy miasta Angkor była głównie drewniana. Kamień zarezerwowany był dla najważniejszych budowli, przede wszystkim świątyń, które mimo że najlepsze lata świetności mają już za sobą, to i tak bardzo dobrze zniosły próbę czasu. Mówi się, że Angkor został zapomniany na kilkaset lat i odkryty przez ekspedycję francuską w 1860 roku podczas marszu przez dżunglę. Jest to trochę naciągane twierdzenie, bo Angkor nie został zapomniany, a porzucony. O zarośniętym przez dżunglę kompleksie doskonale wiedziała lokalna ludność, a część mnichów zamieszkiwała niektóre budowle. Nie miały one żadnej innej wartości użytkowej, by ktoś chciał się tym zaopiekować. Odkrycie Angkoru było olbrzymim odkryciem, ale dla Europejczyków i przede wszystkim dla ekspedycji, która na nie trafiła. Wyobraźcie sobie, co można czuć, gdy trafia się na takie miejsce, kamienne budowle w środku dżungli, całkowicie zarośnięte, oplątane korzeniami olbrzymich drzew. Wchodzisz do nich, potem okazuje się, że dalej są kolejne i jeszcze kolejne. To musiało być coś niesłychanie wyjątkowego dla tych badaczy. Odkrycie to zyskało olbrzymi rozgłos, budowlę oczyszczono z roślinności i badano przez kolejne dziesięciolecia. Obecnie miasto Angkor wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest jednym z najważniejszych zabytków na świecie. Zobaczenie tego na żywo było też moim wielkim marzeniem. Było, bo udało mi się je zrealizować. Pamiętam, jak będąc nastolatkiem oglądałem programy w telewizji o tym miejscu. Spoglądałem wtedy na papierową mapę ze smutkiem, że tak daleko leży ono od Polski. Były to czasy, gdy słowa turystyka i Kambodża nijak do siebie nie pasowały. Była to jakaś abstrakcja odwiedzić tak odległy i egzotyczny kraj, gdzie wówczas najdalej jak byłem, to z rodzicami na Węgrzech nad Balatonem i w Berlinie. A teraz proszę, to takie łatwe. A tak wygląda jeden z parkingów pod tymi ważniejszymi świątyniami. Jest tu dużo stoisk z pamiątkami i jedzeniem. Na jednym z nich zamawiam frappé, do którego zrobienia pani musiała odpalić agregat prądotwórczy na benzynę, bo zasilania z sieci tu nie mają. Gdy turysta pojawia się na takim parkingu, to większość sprzedających wychodzi przed swoje stoiska i namawia do zakupu. Ale wystarczy powiedzieć dziękuję i zazwyczaj odpuszczają po pierwszym razie. A teraz, tak jak obiecałem, zamieszczam nasz ranking odwiedzonych świątyń. Jest on absolutnie subiektywny, a wpływ na przyznane miejsce miały nie tylko wielkość i architektura, ale też klimat miejsca i ilość innych odwiedzających podczas naszej wizyty. Oczywiście im mniejsze zainteresowanie turystów, tym dla nas lepiej. Ale pamiętajcie, że przez te 2 dni zobaczyliśmy tylko część zabytków Angkoru. Wiele świątyń jest rozsianych w promieniu nawet dobrych kilkudziesięciu kilometrów. Wracamy do naszego hotelu. To już koniec naszej eksploracji hinduistyczno-buddyjskich zabytków. Jutro mamy lot do Tajlandii. Pasuje dobrze wykorzystać wieczór i przejechać się jeszcze do centrum Siem Reap. Ale najpierw chwila relaksu w basenie przy kolejnej zimnej kawie. Należy się, bo dziś są walentynki, które podobnie jak w zeszłym roku te również spędzamy w Azji. Gdy już odpoczęliśmy, ruszyliśmy w głąb miasta. Siem Reap rozkwita wraz z popołudniową porą. Jest tu wszystko, od biednych zaśmieconych uliczek na obrzeżach, jak ta, którą właśnie jedziemy, po luksusowe hotele i restauracje w centrum. Przekrój różnych narodowości, jakie można tu spotkać, też jest duży. Miasto przyciąga zagranicznych przyjezdnych przede wszystkim dzięki swojej bliskości względem kompleksu Angkor, ale jest też spora grupa ludzi zatrzymująca się tu na dłużej, wynajmująca mieszkanie na miesiąc lub 2 i pracująca zdalnie, ciesząc się niskimi kosztami życia i poznawaniem khmerskiej kultury. Dla nas Siem Reap to trochę taki mały Bangkok.
Kambodża, porównując z Tajlandią, jest od niej biedniejsza i tańsza, choć wyjątkiem są sklepy sieci 7-Eleven i takie nowocześniejsze markety. Te o dziwo wypadają drożej, przynajmniej te w Siem Reap. Jeśli ma być tanio, to polecamy tego typu sklepy prowadzone przez lokalsów. Są dobrze zaopatrzone i bardzo tanie. Najważniejsze, by mieć ze sobą dolary amerykańskie. I tu taka rada. Wybierając się do Kambodży, w przeciwieństwie do Tajlandii, warto zabrać małe nominały. W Tajlandii raczej niezbędna będzie wymiana dolarów na baty, a wyższy nominał dolara daje lepszy kurs. Tutaj wymieniać nie trzeba, bo dolary przyjmują praktycznie wszędzie, a w miejscach bardziej turystycznych często ceny podawane są tylko w dolarach i z dużymi nominałami może być kłopot, gdy konieczne będzie wydanie reszty z niewielkich kwot. Nie zawsze sprzedawcy mają na tyle gotówki, muszą gdzieś biegać, rozmieniać itd. O oficjalnej walucie Kambodży, czyli rielach, mówiłem więcej w poprzednim filmie. Można je również wypłacać z bankomatów, ale jakie są prowizje, tego nie wiem. Z pewnością warto mieć przy sobie dużo jednodolarówek. Już po pierwszych 2 dniach śmialiśmy się, że jest to kraj jednodolarowych cen. $1 zapłacicie często za kokosa, za ryż w bambusowej łodydze, za jakieś drobne przekąski, za drobne pamiątki, za kawę, za piwo i tym podobne. $1 to odpowiedź na pytanie o cenę, jaką słyszeliśmy najczęściej. Jeśli chodzi o internet, to kartę SIM z dostępem do sieci można kupić w mieście na każdym kroku, nawet w sklepach z pamiątkami. My kupiliśmy taką na 7 dni bez limitu danych już podczas pierwszego postoju w Kambodży, jadąc od granicy do Siem Reap. Kosztowała kilkadziesiąt złotych. Jeśli przyjeżdżacie na dłużej, to warto udać się bezpośrednio do punktu operatora, gdzie oferta będzie lepsza, zwłaszcza za opcję 2-tygodniową lub dłuższą. W hotelach, bardzo często też w restauracjach jest Wi-Fi, wystarczy poprosić obsługę o hasło. Ze skuterem tak samo. Przy wynajmie na dłużej warto poszukać typowej wypożyczalni i cenę uda się wynegocjować nawet o połowę mniejszą od hotelowej oferty. Różnych usług czy sklepów szuka się tak samo jak u nas. Wystarczy odpalić mapę Google i wpisać odpowiednią frazę. Zwiedzamy właśnie Old Market nad rzeką Siem Reap. Można tu znaleźć dużo specyficznych produktów i tak zastanawiam się, czy to Azjaci uzewnętrzniają się ze swoimi osobliwymi gustami, czy może wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zagranicznych przyjezdnych. Kupiłem takie 2. Oczywiście żartuję, ale moja druga połówka nie potrafiła nie poprzebierać w najróżniejszych stoiskach z odzieżą. Można tu za niewielkie pieniądze kupić bardzo dobre wyroby z bawełny albo lnu. A że zakupy potrafią zmęczyć jak mało co, przynajmniej mnie, to poszliśmy coś zjeść. Oferta street foodów jest bogata, a na deser można przegryźć sobie smażonego skorpiona albo pająka. Thử con đi, con 3 con này bạn chung. My jednak wybraliśmy sok z trzciny cukrowej. Kambodża zrobiła na nas mega pozytywne wrażenie. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, oprócz Angkoru nie spodziewaliśmy się tu nic nadzwyczajnego, a wyszło zupełnie inaczej. Do tej pory żałujemy, że byliśmy tu tylko 4 noce w ramach takiej odskoczni od Tajlandii. Trzeba będzie przyjechać tu jeszcze kiedyś na dłużej i bardziej zgłębić ten kraj, wciąż pozostający w cieniu Wietnamu i Tajlandii, pomiędzy którymi się znajduje. Obecnie jest tym, co pozostało po niegdyś olbrzymim imperium khmerskim, następnie przez prawie 70 lat wyzyskiwana przez Francuzów, stając się ich kolonią pod koniec XIX wieku, by następnie zostać doszczętnie zniszczoną przez czerwonych Khmerów. Kambodża jest na przegranej pozycji, chcąc konkurować z sąsiadami w kategorii rajskich plaż, czyli tego, co najbardziej przyciąga zamożnych turystów. Wystarczy rzucić okiem na mapę, by przekonać się, jak długą linię brzegową posiada Tajlandia, nie wspominając o dziesiątkach tropikalnych wysp. Ale Kambodża oferuje coś znacznie ciekawszego niż plaże, niesamowitą historię i zabytki oraz coś wyjątkowego, jak niesłychana otwartość i gościnność jej mieszkańców, zwłaszcza tych najuboższych. Kilku lokalsów powiedziało nam, że można tu czuć się naprawdę bezpiecznym i tak też przez te kilka dni się czuliśmy. Jeśli zastanawiasz się, czy odwiedzić ten kraj, to nie zastanawiaj się dłużej. Naprawdę, daj mu szansę. Daj też szansę mojemu profilowi na Instagramie, do którego obserwowania przy okazji zapraszam. Znajdziecie tam wiele pięknych zdjęć z Kambodży, ale nie tylko. Link umieszczam w opisie pod filmem, a tymczasem przenieśmy się do dnia kolejnego.
To nasz ostatni dzień w Kambodży, a właściwie to ostatnie godziny, bo tuż po śniadaniu zamawiamy taksówkę i udajemy się prosto na lotnisko. Miasto Siem Reap posiada 2 obsługujące je lotniska. To mniejsze znajduje się tutaj, natomiast większe, obsługujące większość połączeń, jest znacznie oddalone i my kierujemy się właśnie do niego. Taksówkę zamówiliśmy z aplikacji Grab i kosztowała nas 123 zł. Można było wybrać tuk-tuka, który był prawie 2 razy tańszy, ale też czas jazdy był prawie 2 razy dłuższy. Przed nami lot do Chiang Mai, miasta znajdującego się na północy Tajlandii, który składa się z 2 lotów łączonych liniami AirAsia z przesiadką w Bangkoku. Bilety kupiliśmy z 2-miesięcznym wyprzedzeniem w cenie 668 zł od osoby. Można to połączenie upolować taniej, ale my nie chcieliśmy dłużej zwlekać z zakupem, bo zależało nam na tej konkretnej dacie i godzinie. Powrót z Kambodży do Tajlandii nie wymaga żadnych specjalnych formalności. Przechodzi się jedynie kontrolę paszportową, a w Tajlandii wbita zostaje nowa pieczątka wizowa umożliwiająca pobyt w kraju przez kolejne 2 miesiące, bo taki okres wizowy obowiązywał dla Polaków w czasie naszego pobytu. W międzyczasie przylatujemy do Bangkoku, robimy reset naszych kubków smakowych pomiędzy kuchnią kmerską a tajską i lecimy dalej. Miasto Chiang Mai ma ogromną zaletę, gdy podróżujemy samolotem. Główne lotnisko znajduje się bardzo blisko centrum. Po wyjściu zamawiamy taksówkę, a ciąg dalszy naszej podróży zobaczycie już w kolejnym filmie, w którym spędzimy 2 noce w Chiang Mai i ruszymy dalej na północ. Po drodze czekają nas różne atrakcje, noclegi w wyjątkowych miejscach oraz iście motocyklowe kręte drogi. Tak jest, tajskie góry oferują prawdziwą drogową rozkosz. Nie zabraknie też jaskiń, kanionów i wyjątkowej kawy gdzieś pod granicą z Birmą. A gdy już dobrze wykorzystamy wypożyczony skuter, to wsiądziemy w pociąg sypialny i pod osłoną nocy pognamy do Bangkoku, gdzie czeka na nas relaks w basenie na 30 piętrze. I nie tylko. Także upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a jeśli ten się podobał lub pomógł w zaplanowaniu waszej azjatyckiej przygody, to zostawcie proszę komentarz i łapkę. Te drobne gesty dużo znaczą. No i nie zapomnijcie zajrzeć do opisu pod filmem, znajdziecie tam wiele przydatnych informacji. A tymczasem do następnego. Na razie!